Więc po Właśnie. owocach ich poznacie, po owocu swojego własnego doświadczenia, o którym zresztą Mhm. mówisz, poznasz to, czy to ma dla mnie sens, czy ja się czuję w tym swobodna, po swobodzie, po jakiegoś rodzaju lekkości, czy po tym, co tutaj powiedziałeś wczoraj, że ja ci już nie potrzebuję nic udowadniać. Ja nie potrzebuję sobie już nic udowadniać. Więc ani po prostu iść do tego świata i go tak naprawiać, albo do siebie i siebie tak bardzo naprawiać. A co tutaj jest nie tak w ogóle? Mhm. I kto to powiedział? Dużo się dla mnie zmieniło od czasu, kiedy spotkałyśmy się pierwszy raz, ponad rok temu. Mhm. Y, Dużo spokoju, dużo szczęścia, jakiegoś takiego wewnętrznego odprężenia. I jednocześnie za tym idzie też pewnego rodzaju przywiązanie, z którym jakby mam trudność w dniu codziennym, w ogóle w życiu. Mianowicie, kiedy uspokoiło się we mnie dosyć dużo, to jakby trochę więcej jakby mogę zaobserwować też na zewnątrz i widzę też cierpienie moich bliskich. I z tym jest mi trudno się zmierzyć i czuję, że jest taka koncepcja, bo tych koncepcji nagle zobaczyłam, jakie jest dużo w moim życiu, że ich cierpienie jest też moim cierpieniem, a jednocześnie ja się czuję w tym dosyć swobodnie. Czyli to jest to pytanie, które kierujesz, to jest bardziej pytanie, w której masz troskę o innych dookoła, a ty się masz całkiem okej, tak? Ja Mhm. naprawdę mam się naprawdę dobrze. Nigdy nie byłam w takim miejscu. To dajmy temu wybrzmieć najpierw. Usłysz to, co powiedziałaś, usłysz to, co mówisz, tak? Że ja nie byłam w takim miejscu, że jest okej, że jest dobrze, że jest naprawdę dobrze. To czasem nawet warto naprawdę powiedzieć takie sobie zdanie na głos, bo to zawirowanie naszego umysłu bardzo szybko wpada w następne, a ty po prostu zauważasz, że od jakiegoś czasu jest ci, jest ci swobodniej, więc dobrze jest to dostrzec. No i często jest tak, że właśnie w nas już pojawia się jakiś rodzaj może swobody, tak jak ty to opisujesz, ale to być może w środowisku na ten moment, w którym jesteś, to jest coś nowego, tak? No bo jeśli wcześniej byłaś bardziej, no twoja energetyka, wibracja była trochę inna, może bardziej się martwiłaś, może bardziej przeżywałaś różne rzeczy, to te komórki, które są obok ciebie, one były przyzwyczajone do takiej wibracji twojej. Weźmy to już po prostu nawet na zasadzie prawa energii. Więc taka była energetyka, powiedzmy, twoich okoliczności, twojego domu, czy w tych miejsc, w których bywałaś. I teraz nagle jedna komórka w tej przestrzeni troszeczkę bardziej luzuje. Albo ma więcej dystansu. Więc na początku, wiesz, no ten system musi się pewnie jakoś dostosować z powrotem, albo zmienić, tak? Bo to jest po prostu zmiana. Jakaś zmiana energetyczna. I początkowo bywa nawet tak, że wywołuje złość i bardzo silną reakcję z drugiej strony. No bo jeśli ja cię znam w taki sposób, że zawsze reagowałaś tak, no to jakim prawem ty w ogóle teraz jesteś spokojna? No jakim prawem? Więc my nawet nie mamy co się dziwić temu. To nie jest dziwne. To jest po prostu jakiś nasz lęk przed zmianą i przyzwyczajenie, tak? Jakieś nasze przyzwyczajenie. W tym wypadku może nie tak bardzo twoje, jak ludzi dookoła być może. Więc po prostu temu trzeba dać czas. I co to znaczy? Wiesz, no my nie znamy przyszłości. W sensie pytanie jest takie, czy ty zareagujesz na tą zmianę tak, że natychmiast będziesz jednak chciała powrócić do systemu taki, który znałaś, czyli będziesz próbowała zatrzymać coś, czego i tak się już nie da zatrzymać, bo już jest za późno. Nie da się. Czy i ty przyjmiesz
zmianę, która zachodzi, już zaszła tak naprawdę. I no, nawet w tych systemach energii, wibracji, no to będzie się system do siebie dostosowywał, będzie się dostosowywał do zmiany. Albo twoja zmiana wpłynie w jakimś stopniu na innych tak, że trochę to się też jakoś może dostosuje do siebie nawzajem. A czasem bywa też tak, co dla nas często jest trudne, że nawet pewni ludzie odpadają z naszego życia. Później niekiedy wracają, bo też doświadczają różnych zmian, ale bywa, że system po prostu nie chce funkcjonować w taki sposób i pewni ludzie z naszego życia na jakiś czas być może odchodzą. Ja tego nie wiem. Ja tylko po prostu, wiesz, jakby mówię ci o zmianie. Mhm. I też mówisz o tym współodczuwaniu dla bliskich. No wiecie, my możemy właśnie próbować funkcjonować w życiu tak, że okej, zadbaliśmy o siebie i teraz na siłę będziemy chcieli naprawić wszystkich innych dookoła. I będziemy im mówić, ej, przyjedź na satsang, ej, ty pójdź wreszcie na tą terapię, weź się do roboty. No, pewnie cała masa różnych możliwości. Bo mi to pomogło, to niech to tobie pomaga. Ja wiem, mi pomogło, to tobie na pewno też pomoże. Ale tak szczerze, kto to wie? Może w ogóle nie pomóc na ten moment. A w ogóle może to nie jest na ten moment potrzebne, bo tempo jest trochę... tempo jest nie inne. Inne. Po prostu. Więc to jest jeszcze głębsze odprężenie się do pozwolenia na to, żeby tempo życia gdzieś miało szansę płynąć po prostu. Bez naszej takiej silnej ingerencji. Ale to jest tak, jak dzisiaj mieliśmy w medytacji, mówiliśmy o tym porannej, mówiliśmy o tym wyjęciu łyżeczki z herbaty, że najpierw mieszamy tą łyżeczką, mówię, chodź na satsang, chodź na terapię, chodź tu, chodź, ja ci pomogę, zobacz, taki powinieneś być, taka powinnaś być i tak dalej. Więc na początku, jak tą łyżeczkę wyjmujemy, bo już słyszymy, słuchaj, nie mieszaj na chwilę, zobacz jak będzie, jak nie mieszasz, to my wyjmujemy tę łyżeczkę, ale nasz odruch, jaki jest bardzo często? No ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że odruch był taki z powrotem. No tak jakby to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne początkowo. Potem się nie, tak troszeczkę pomieszam. Mhm. Mówię, nie, odpręż się, no sorry, weź, no daj spokój. Come on. Też to miałaś? No pewnie. Natomiast potem się odprężamy trochę głębiej, bo to czasem wymaga naszego zaufania do tempa i do czasu, nie? I takiej obserwacji. I patrz w takim momencie, patrz nie przez pryzmat siebie, co się dzieje, tylko przez taki pryzmat, w którym ty patrzysz i na siebie, i na innych, na to, co się dzieje. Czyli wchodzimy na taki poziom, w którym widać wszystkie komórki. I one sobie działają. I nie ma tam oceny. Ty powinnaś być tu, albo ty jesteś wyżej, oni jeszcze nie do końca może. No oni to pewnie jeszcze nie. My jesteśmy tutaj, nie? Na satsangu w ogóle. Niedualne. Come on. Jest dobrze. A wszyscy oni jeszcze nie są na tym etapie. Ja tam już byłam. I wino piłam. Więc wznoszę się, w sensie wznoszę, no nie muszę nawet nic robić, ale patrzę z takiego miejsca, w którym te wszystkie komórki obserwuję łącznie ze swoją. I wyjmuję tę łyżeczkę i po prostu ta woda może się uspokajać sama. I nasze tendencje, tak jak powiedziałam, często są takie, żeby pomagać, poprawiać, jeszcze coś zrobić. I często też daję taki przykład, że jak to jest z tym wyhamowaniem w ogóle do naszego źródła, do tego rozpoznania. To jest trochę tak, że jak przychodzicie na satsang, to no czasem już jest w ogóle, nie macie w ogóle wyjścia, tylko się to już po prostu to drzewo będzie musiało zawalić po prostu to drzewo naszych przywiązań. Ale to też trochę to jest jak z takim kamieniem, który został rzucony. Więc gdzieś ten kamień został rzucony w przestrzeń. I jak ten kamień rzucony w przestrzeń leci i my powiedzmy dzisiaj spotkaliśmy się tutaj
Jesteśmy tym kamieniem, który leci w przestrzeni. To ciało, to uwarunkowanie jest tym kamieniem, które leci poprzez przestrzeń. Powiedzmy, że jesteśmy tutaj w tym miejscu, ale jest siła, która ten kamień popchnęła. Więc jeśli ja sobie uświadamiam, że jestem jaźnią, że jestem świadomością i że w zasadzie wszystko jest okej, to czy to sprawi, że ja natychmiast spadam, jak jest ta siła, która jeszcze mnie niesie? Nie, to jest jeszcze jakiś czas wyhamowania, więc ten kamień po prostu leci, ale nie martwcie się, wcześniej czy później spadnie. Albo inaczej, tak jak jest z liśćmi na drzewie jesienią. Te liście po prostu wcześniej czy później spadną. A my myślimy sobie jeden ten listek, nie, ja to nie spadnę. Ja to nie. Ja, oni wszyscy spadli, ale ja to nie wiem, dlaczego tak długo jeszcze tam siedzę. Chyba jestem najgorsza. Najsłabszym liściem chyba jestem. On po prostu naprawdę nie spadnie. I nawet bywa, że całą zimę przezimuje jakiś. Myślę, że to jest możliwe jakoś. Jest, nie? No, to by przezimował całą zimę. A potem przyszła następna. Albo wiosna może go wyprze. I w końcu też spadnie. Więc ten proces uspokajania się herbaty możemy mu po prostu śmiało zaufać. Wszystko jest okej. I tak samo temu, co się dzieje. I już się zresztą wydarzyło i wydarza. Nasze martwienie się czasem jest ludzkie, jest normalne, ale możesz to za każdym razem sprowadzać do tego, co powiedziałaś na początku. Co mnie się wydaje, że jest szalenie ważne i wielkie i duże, żeby powiedzieć sobie wow, od jakiegoś czasu jest naprawdę w porządku. To naprawdę jest. Dzięki. 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 Chciałam się podzielić słuchać, wrażeniami z tego pobytu tutaj. Bo jakby od dłuższego czasu zajmuję się jakby rozwojem osobistym siebie, poznawanie i jakby pierwszy raz czuję, że odpoczywam od tego rozwoju osobistego właśnie, bo byłam zmęczona tym ciągłym myśleniem o nim. Mimo, że... Czy aby na pewno ja się dobrze rozwijam? Tak, ciągle taka dyskusja ze sobą i właśnie brakowało tego odpoczynku bez myśli. Jakby mam wrażenie, że teraz nie myślę. I może dziwnie to brzmi, ale właśnie to nie jest to, że mi się nie chce, czy nie mam tego poczucia działania, ale jakby nie chcę robić czegoś, a myśleć o wielu innych rzeczach naraz. Właśnie byłam zmęczona tym schematem takim. I takie oderwanie, tylko bycie i po prostu nawet właśnie działanie, funkcjonowanie, chodzenie, tak jak tutaj jesteśmy, czy robienie innych rzeczy, to jest robienie tych rzeczy po prostu, bez natłoku tych wszystkich myśli. Jakby mam wrażenie, że się tego pozbyłam, tylko nie wiem, na ile to jest trwałe. No zobaczymy. Jak, Super. Jak to zachować z samym sobą, bo też i właśnie też kwestia tego zderzenia nas, poznających siebie, z całym otoczeniem, gdzie też zderzałam się często z ludźmi, którzy chcieli o czymś rozmawiać, jest jakiś problem, tak, rozmawiamy. No i ja się skupiam na fakcie i rozwiązaniu. A się okazuje, że ludzie nie chcą faktu i rozwiązania, tylko rozmawiać o problemie. No tak. I jakby to jest męczące jako fakt sam w sobie po prostu. A ciężko jest to też, szczerze mówiąc, ludziom uświadomić, się z tym zderzyć. Jak o tym powiedzieć, że to jest... Działajmy inaczej po prostu. Jakby ja też już odpuściłam właśnie, bo kiedyś też ten schemat namawiania ludzi, właśnie przekonywania, podrzucania książek, po prostu, żeby się rozwijać. Ale chodzi o to, że są takie ramy, gdzie ludzie nie chcą z tego wyjść i rzeczywiście automatycznie relacje się rozmijają. I poniekąd jest taki moment osamotnienia. W świecie, w którym jeszcze jakby jesteśmy, jeszcze jakby nie poznajemy na tyle innych ludzi związanych z tym podejściem, jak my mamy, tak? Jest takie przejście,
które jest taką, no właśnie takim osamotnieniem właśnie. Mhm. Czy to jest taki naturalny stan właśnie? Więc takie to No poniekąd moje jest to pytanie. dostosowywanie się do jakiejś zmiany, Mhm. która zachodzi, tak? Która ma miejsce. I jest, myślę, że wielu ludzi miało taką fazę w pewnym momencie jakiegoś rodzaju osamotnienia, nie? Ale na czym to polega? Rozpoznajcie wewnątrz siebie, na czym polega to osamotnienie. Ja, kiedy zaczęłam doświadczać tego upadku wiary w ja, to mogę powiedzieć, że to była jednocześnie ekstaza i rozpacz. Mhm. Naraz. Jakby zacznę od rozpaczy. O Boże, o matko. Naprawdę, rozpaczy. No bo jakby już wiedziałam, że no, jakby ja nie będę w stanie potraktować tych rzeczy, które mi się myślały wcześniej tak poważnie. No i to jest wielka strata. To jest strata wewnętrzna w jakimś stopniu. No bo wiecie, no wtedy no można było sobie zadzwonić do przyjaciółki i godzinami po prostu jechać ten sam problem. I jechać, no i było to jakiś rodzaj szczęścia, który też można było dzięki temu mieć i można było sobie pogadać, a nagle po prostu wiesz, że to po prostu nie ma sensu, albo że już będziecie się słyszeć może trochę inaczej, bo ty wiesz na jakimś poziomie, że to nie ma sensu. Aż tak. I ludzie czasem myślą, że olewamy ich albo temat po prostu, Tak. a my nie chcemy w to wchodzić, w ten Mhm. taki kołowrotek znowu. Tak, no więc to już się wydarzyło, więc tego pewnie już nie przywrócisz i nie zatrzymasz w takim stopniu. Wiesz, to się już zmieniło. Ale powiedziałam o tej rozpaczy, ale z drugiej strony ulga od tego, czyli Mhm. ekstaza związana z tym, że po prostu już nie trzeba w ten sposób. Ale jeszcze jest ten czas, tryb dostosowywania się naszego organizmu do jakby zmiany albo do upadku tego paradygmatu, w który tak mocno wierzyliśmy. Ten paradygmat, na którym opierało się całe życie, który był tak ważny i w którym trzeba było się rozwijać. I najlepiej, żeby po prostu doba się nie skończyła, no bo jeszcze no, trzeba się rozwijać i w nocy nawet trzeba się rozwijać, tak. Wszystkie możliwe kursy i tak dalej, dalej. A to, co mamy, zawsze z nami było, tak. Więc jak już zaczynamy uświadamiać sobie, że jakaś część spokoju z nami jest zawsze, to nawet jak dalej idziemy no bo będziemy żyć, nasze kwiaty będą rosły, będziemy funkcjonować, ale może nie będzie to miało już takiego lęku, że muszę, że jak ja nie pojadę na ten warsztat, no to po prostu życie się skończy. Pojawiło się też takie zaufanie jakby do wszechświata i jakby samego siebie, czyli jakby w sumie tego samego, tak, że rzeczywiście obojętnie co się wydarzy, to że sobie z tym poradzę po prostu. Ale jakby już takie mniej wysiłkowe, mniej takie kalkulujące, żeby przewidywać, co się może wydarzyć, co nie, jak zapobiegać. Bo jeśli się tak robi, okej, to też działa, ale się jest zmęczonym. Więc po Właśnie. owocach ich poznacie, po owocu swojego własnego doświadczenia, o którym zresztą mówisz, poznasz to, czy to ma dla mnie sens, czy ja się czuję w tym swobodna, po swobodzie, po jakiegoś rodzaju lekkości, czy po tym, co tutaj powiedziałeś wczoraj, że ja ci już nie potrzebuję nic udowadniać. Ja nie potrzebuję sobie już nic udowadniać. Więc ani po prostu iść do tego świata i go tak naprawiać, albo do siebie i siebie tak bardzo naprawiać. A co tutaj jest nie tak w ogóle? Mhm. I kto to powiedział? Właśnie kiedyś brakowało tej akceptacji. Właśnie, że jest jak jest i jest dobrze właśnie. I to Super. jest fajne. Jest jak jest i jest Mhm. dobrze. Jest jak jest i jest dobrze. Tak, rzeczywiście my sami sobie po prostu przeszkadzamy. Myśląc, że przeszkadzają nam inni na przykład, czy środowisko, czy otoczenie. Albo myśląc, że w ogóle głównie naprawiamy próbujemy też. Albo tak. Albo myśląc, że w ogóle naprawiamy i myśląc, że w ogóle dobrze robimy. Że w ogóle myśląc, że nas spotka za to nagroda. Ja będę taka dobra i taka kochana. Ja myślę, że w ogóle za to mnie spotka nagroda. Guzik. Nie spotka.
Zresztą nawet dostaniesz tak idź już Mhm. od życia. Rzeczywiście, jak jest mniej tych oczekiwań, to jest taka lekkość i szybciej nawet coś przychodzi dobrego. Całkiem możliwe. Tylko ten moment jest taki właśnie ciężki, kiedy się jest jeszcze samemu w tym, środowisko inne i y, rzeczywiście trzeba zacząć od siebie po prostu, a nie chęci zmiany na zewnątrz. Ten moment jest taki trudny, bo my chcemy tych ludzi wciągnąć w to, w ten dobry tryb jakby poznawania siebie. No więc patrz, Bycia w co tej działa, jaźni. co działa i jak ty się w tym czujesz też. Ile ty dajesz w tym przestrzeni sobie. Czyli znowu to jest o tym zdejmowaniu rąk z kierownicy. Znaczy nie często, ale pojawia się ten strach, że ludzie jednak odejdą niektórzy. Albo my odejdziemy. Bardzo często Mhm. strach ma wielkie oczy, że te wszystkie Mhm. scenariusze, które my sobie możemy przewidzieć, okazują się jeszcze inne. Mhm. A to też tak działa, że jakby właśnie jesteśmy takim lustrem, że rzeczywiście jeśli my jakby emanujemy tym spokojem i tą całą harmonią, to my będziemy mieć wpływ na roztaczanie tego środowiska i zmianę? Słuchajcie, Takie- to jest tak, że jak już tak sobie uświadomicie sobie, że jesteście tacy cudowni i wspaniali, to będziecie mieli po prostu cudowne i wspaniałe życie już do końca. No to tak Tylko odlecieć będzie czasem. pachniało, będzie kwieciście, różowo i fioletowo zawsze. No nie. Życie ma w sobie wszystko. Może nie będziesz miała takich preferencji, że musi być cały czas tak, a tak. Mhm. To całkiem możliwe. Ale to nie jest zrozumienie naszej istoty, to nie jest jakieś schronienie i ucieczka przed życiem i sprawienie, że będzie dobrze. Tutaj nie ma jakby pod tym względem nie ma bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo znajduje się w tym, że przestajesz mieć tak bardzo preferencje do tego, co ma się wydarzyć, a nie w tym, że będziesz zawsze miała fajnie. Nie. Życie się cały czas uczy i się nasyca i się zmienia. I nawet jeśli mamy niesamowite, uniesione fazy i trwają one latami, to życie możliwe, że będzie chciało za jakiś czas doświadczyć czegoś nowego i nowego i nowego, po to, żebyśmy rozpoznawali, że we wszystkich okolicznościach niebo jest niewzruszone i nietknięte. I że nie może nas nic w efekcie zranić tak naprawdę. Nawet śmierć. Mhm.